Od kilku dni podróżujemy po Azji Wschodniej. Odwiedziliśmy kosmopolityczny Hongkong, a teraz opuszczamy hazardowe Makao. Chińską enklawę rządzącą się kapitalistycznymi prawami, zbudowaną na fundamentach portugalskiej kolonii. Kolejna biała plama na naszej mapie stała się realnym miejscem z ciekawą historią i ekscytującą teraźniejszością. Jednak nasz kolejny cel wydaje się nieporównywalnie ciekawszy, choć równie tajemniczy, a co za tym idzie, niezwykle fascynujący. Wzbijając się w powietrze z pasa startowego wydartego morzu, lecimy w stronę pięknej wyspy, Ilha Formosa. Takim mianem w XVI wieku portugalscy żeglarze, płynąc z Chin w kierunku Japonii, nazwali mijaną wyspę, na której leży współczesny Tajwan. W 1625 roku południe wyspy skolonizowali Holendrzy, a po nich Chińczycy. 200 lat później panowanie nad wyspą przejęła Japonia i uczyniła z Tajwanu modelową prowincję. Ambitni Japończycy rozbudowali sieć drogową, zbudowali porty, zelektryfikowali Tajpej, wprowadzili powszechne szkolnictwo. Do Chin Tajwan ponownie powrócił w 1945 roku, które kilka lat później ogarnęła wojna domowa pomiędzy narodowcami pod wodzą Chiang Kai-sheka a komunistami Mao Zedonga. Pokonany Chiang ucieka na Tajwan, jednak nie zamierza odejść z pustymi rękami. Zabiera ze sobą 115 ton złota pochodzącego z chińskich rezerw i bezcenne dzieła sztuki. W tym czasie Mao ogłasza powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. I tak zrodził się polityczno-prawny problem, z którym świat boryka się do dziś. Istnieją dwa organizmy państwowe roszczące sobie prawo do reprezentacji Chin. Chińska Republika Ludowa na kontynencie i Republika Chińska na Tajwanie. Przez wiele lat Tajwan był uznawany za oficjalnego reprezentanta Chin. Jednak Stany Zjednoczone, chcąc ocieplić relacje z rządem w Pekinie, wyraziły zgodę na przyjęcie Chin do ONZ, Tajwan wystąpił z Organizacji Narodów Zjednoczonych, co spowodowało izolację kraju. Obecnie jest uznawany zaledwie przez 15 państw na świecie. Jednak kraj radzi sobie znakomicie gospodarczo. Znajduje się w gronie azjatyckich tygrysów gospodarczych. Doskonałym tego przykładem są dwie rodzime tajwańskie marki – Asus i Acer. Tutaj swoje fabryki ma również Apple, Dell i Sony. Ostatnio o Tajwanie znów robi się głośno, a to za sprawą Chin ludowych, które coraz śmielej roszczą sobie prawo do Tajwanu. Pod nami zielone pola ryżowe Tajwanu. Szczęśliwie lądujemy na międzynarodowym lotnisku Taiwan Taoyuan. To jeden z dwóch międzynarodowych portów lotniczych obsługujących północną część wyspy i stolicę Tajpej. Znajduje się blisko 50 km od centrum miasta. Odbieramy plecaki i idziemy w stronę wypożyczonego Nissana, który czeka na nas tuż przy wyjściu z lotniska. Przylatując na Tajwan jako obywatele polscy nie potrzebujemy wiz. Nasz pobyt nie może przekroczyć jednak 90 dni, a paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy. Pakujemy bagaże i ruszamy na spotkanie kolejnej przygody. Szeroką autostradą zbliżamy się do Tajpej. Jednak spotkanie ze stolicą Tajwanu pozostawiamy na koniec naszej podróży. Spoglądając na jeden z najwyższych budynków świata, jedziemy na zachodnie wybrzeże. Pogoda nie zachęca do wyjścia z samochodu, ale nie możemy opuścić tej atrakcji. Przed nami Park Narodowy Jehliu, znajdujący się na północ od miasta Kelung, na półwyspie daleko wybiegającym w Ocean Spokojny.
Już sam widok skalnych formacji zachęca do wizyty, a sesja ślubna w tej scenografii utwierdza nas w przekonaniu, że jest to wyjątkowe miejsce. Formacje skalne zadziwiają, a kolory i kształty wydają się żywcem wyjęte z baśniowo-fantastycznych filmów. Miejscem, gdzie rozpoczyna się właściwy park, jest niewielkie miasteczko Jehliu. Tutaj znajduje się kilka hoteli, parking, przystanek autobusowy, niezliczona ilość knajpek, Jehliu Ocean World i kasy biletowe do parku. Niemal 2-kilometrowym szlakiem ruszamy na półwysep. Nie trzeba było dużo czasu, by poczuć moc oceanu. Wysokie fale, porywisty wiatr, słona bryza uparcie walczą z kruchością wapiennych skał. Zależność tych zjawisk jednoznacznie wyjaśnia, jak powstają takie formacje. Choć nawet znając ten erozyjny proces, krajobraz, który nas otacza, wydaje się nieziemski. Formacja skalnych grzybów to pierwsze miejsce, gdzie zatrzymują się turyści. Kolejne miejsce, gdzie przyroda figluje z naszą wyobraźnią. Kobra szykująca się do ataku. Jehliu Geopark od dawna jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych na wyspie. 3 miliony odwiedzających rocznie nie może się mylić. Skalne grzyby, a raczej smardze, których porowata czapka wieńczy wypolerowaną nogę. Ze względu na ciągłą erozję powodowaną przez wiatr i fale, formacje skalne stale ulegają transformacji. Turystów uprasza się o niedotykanie żadnej z nich. Kiedy wieje silny wiatr i pada deszcz, część obszaru jest wyłączona ze zwiedzania. Śliskie skały i bliskość wzburzonego morza staje się dużym zagrożeniem, a chwila nieuwagi może się tragicznie skończyć w odmętach oceanu. Pokonując kolejne schody i pomosty, dochodzimy do miejsca zawsze obleganego przez turystów. Tutaj znajduje się słynna formacja zwana Głową Królowej, którą, jak każdy szlachetny monarcha, osłania swój majestat tylko pod odpowiednim kątem. Niektórzy eksperci twierdzą, że licząca 4000 lat struktura może runąć w najbliższych latach. Na szczęście półwysep trzyma się mocno. Zziębnięci i przemoczeni wracamy do miasteczka w poszukiwaniu tajwańskich przysmaków. Nie będzie to jednak proste, bo menu wygląda tak. Pokazując palcem, wybieramy 2 dania. Coś, co wygląda jak omlet i kleistą zupę, w której znalazły się setki maleńkich rybek przypominających makaron. Te czarne kropki to ich oczka. Na kolejnym stoisku poszliśmy o krok dalej. Dorodne ślimaki w sosie o bliżej nieokreślonym smaku. To jest wasabi tam jest. No co, zapuszczała no. Skuszeni niezliczonymi owocami morza wchodzimy do kolejnej knajpki. Tutaj zamawiamy bliższe nam potrawy, krewetki i jeden z licznych gatunków małż występujących w okolicznych wodach. Czas jednak wyruszyć w stronę naszego noclegu. Pokonując kolejne kilometry wspaniałych dróg i liczne tunele, dojeżdżamy do miasteczka Yaoxi. Dlaczego właśnie tutaj? Odpowiedź wydaje się prosta. To jedna z popularniejszych miejscowości wypoczynkowych na Tajwanie, słynąca z gorących źródeł.
Na nocleg wybraliśmy tradycyjny hotelik wykorzystujący dobrodziejstwa ciepłych wód. W łazience zamiast prysznica znajdziemy kamienną wannę, do której można nalać wodę bezpośrednio z gorącego źródła. Ale po co korzystać z wanny, skoro na dachu znajdziemy takie cudo? Wielka drewniana balia z wodą o temperaturze bliskiej 50 stopni Celsjusza. I jeszcze ten widok. I tego było mało. Kilkaset metrów od naszego hotelu znajduje się Yaoxi Hot Spring Park, przez który przepływa strumień zasilany wodą z gorących źródeł. Zbudowano tu kilkanaście niewielkich brodzików, w których można zamoczyć stopy. Są ławeczki, miejsca do masażu, a za niewielką opłatą naszymi stopami zajmą się miliony pomarańczowych rybek. Od kilku lat Fish Pedicure to prawdziwy hit. Zabieg wykonywany przez malutkie żarłoczne rybki o nazwie Garra rufa, które w swoim naturalnym środowisku usuwają nadmiar powierzchni skórnych innych zwierząt wodnych. Zabieg ten wywołuje skrajne emocje, od zachwytu nad skutecznością metody po obrzydzenie. Lekarze w Europie alarmują, że takie zabiegi mogą skończyć się śmiertelną chorobą, ponieważ rybki atakujące skórę stóp są potencjalnymi nosicielami groźnych wirusów. Ryzyko zakażenia człowieka jest co prawda niskie, ale nie można go całkowicie wykluczyć. Na Tajwanie rybki wywołują salwy śmiechu, bo potwornie łaskoczą. Ale popatrz, do jednej nogi wszystko towarzystwo, a druga już Delikatne ukąszenia wywołują przyjemne mrowienie, które nie ma nic wspólnego z bólem. Tutaj bywanie w takich miejscach to nie tylko zabieg higieniczny, to przede wszystkim doskonałe miejsce spotkań i relaksu. Przychodzą tu zarówno ludzie starsi, jak i młodzi. Co ciekawe, gorąca woda znajdująca się tuż pod powierzchnią znacząco podnosi temperaturę w całym mieście. Na Tajwanie spotkamy wiele barwnych świątyń, ale konia z rzędem temu, kto jest w stanie rozróżnić, jakiego wyznania są tajwańskie świątynie. Wracając do hotelu, z zaciekawieniem zaglądamy do świątyni księcia Nesha, patrona kierowców ciężarówek, taksówkarzy i autokarów. A po północy test wytrzymałości. Po kilkunastu minutach zaciskania zębów zanurzamy się w gorącej wodzie. Chwilę później już nikt nie chce wracać do pokoju. Dzień rozpoczynamy od śniadania w przydrożnym bufecie. Na stole naleśniki z kawałkami szynki w słodkim sosie. No cóż, cały czas rewidujemy swoje kulinarne przyzwyczajenia. Ostatni rzut oka na nasz hotel, pakowanie i ruszamy. Cena paliwa dwukrotnie niższa jak w Polsce. Z nadzieją na poprawę pogody ruszamy na południe wzdłuż malowniczego wschodniego wybrzeża Tajwanu. Choć czytając o klimacie wyspy chyba nie mamy na co liczyć. Na północy wyspy panuje klimat podzwrotnikowy. W centrum i na południu wyraźne są wpływy klimatu zwrotnikowego. Zimą wieje silny monsun z północnego wschodu, latem silny monsun z południowego zachodu i nie ma wyraźnej pory suchej. Prawdopodobnie dlatego Tajwan, pomimo mnogości atrakcji, nigdy nie będzie popularnym kierunkiem turystycznym. są mijaki. Popatrz, teraz jak Ala filmuje, to są autostrada. Słodka droga, wszystko. Patrząc na zdjęcie satelitarne, wyraźnie widać, że 2/3 powierzchni wyspy pokrywają wysokie góry.
Jak pokaźne są to góry, niech świadczy fakt, że najwyższy szczyt, Yushan, ma 3952 metry, a 30 innych szczytów sięga 3000 metrów. Zachodnia część wyspy to rozległa nizina, której szerokość nie przekracza 45 km. To na niej znajdują się niemal wszystkie miasta, zakłady i pola uprawne. Pokonując niezliczone zakręty i tunele malowniczej trasy, dojeżdżamy do Taroko National Park. To z pewnością jeden z prawdziwych cudów natury, a już na pewno jedna z największych atrakcji Tajwanu. Wizytę w parku rozpoczynamy w Centrum Informacji, gdzie można zapoznać się z historią i budową geologiczną parku. I tutaj również mamy okazję spróbować kandyzowanych grzybów. Ciekawe doznanie. Grzyby na słodko. Jak orzeszki solone. Jakieś małe Wiesz dużego. Dużego? No, Weźmy. teraz. Tak naprawdę to nie wiemy, od czego zacząć oglądanie parku, bo atrakcji jest mnóstwo. Nie mamy czasu, by zostać tu kilka dni, a jeden dzień to walka z uciekającym czasem. Wybieramy więc najpopularniejsze miejsca w parku. Rozpoczynamy od mostu Shakadang. Łączy on 2 tunele i stanowi platformę dla fantastycznych ujęć, nawet dla laika fotografii. Biel balustrad zwieńczonych stylizowanymi lwami mocno kontrastuje z otaczającą zielenią. Wzdłuż skał ciągnących się korytem rzeki wykuto szlak o nazwie Shakadang Trail. Wystarczy zejść krętymi schodami z mostu, by dostać się pod skalne nawisy. Szlak wygląda tak samo malowniczo, jak niebezpiecznie, ale bez obaw. Jest skrojony dla tak zwanego niedzielnego turysty. I może japonki to nie najlepszy pomysł, ale osoby obawiające się nadmiernego wysiłku nie będą miały powodów do narzekania. Park Narodowy Taroko to jedno z najpiękniejszych miejsc na wyspie, gdzie marmurowe kaniony, bujna roślinność i górzysta sceneria tworzą niezwykły, zachwycający krajobraz. Obszar parku, zamieszkiwany niegdyś przez plemiona o nazwie Taroko, był terenem trudno dostępnym, wręcz tajemniczym. Dopiero w XIX wieku zainteresowały się nim najpierw chińskie, a później japońskie władze, by eksploatować występujące tu bogactwa naturalne. Prawie 100 lat później, na ogromnym obszarze północnej części centralnego łańcucha górskiego, powstał Park Narodowy, aby chronić ten wyjątkowy ekosystem. Niewątpliwie najczęściej odwiedzanym miejscem w parku jest spektakularny wąwóz Taroko, ciągnący się na długości 18 km wzdłuż rzeki Liwu. Jadąc wzdłuż kanionu, nieustannie podziwiamy białe formacje skalne, soczystą zieleń drzew, liczne mosty, również te, które zabrała przyroda. Zatrzymujemy się w zakolu rzeki, której woda nieustannie narusza delikatną kombinację zielonego łupka, marmuru i kwarcu. Temu wyjątkowemu geologicznie miejscu, gdzie woda przeciska się przez skały, tworząc efektowne wodospady, uroku dodają malownicze świątynie, uczepione urwiska na tle bujnej roślinności. W tym krajobrazie wyróżnia się jedna świątynia, spod której wypływa efektowny wodospad – Świątynia Wiecznej Wiosny. Powstała w latach 60. dla upamiętnienia 226 weteranów z czasów II wojny światowej, którzy zginęli przy budowie drogi. A jak trudna była to inwestycja, przekonamy się już niedługo.
Naszą uwagę przykuwa niewielka kapliczka wciśnięta w zapadlisko, kiedy to odłamująca się skała zniszczyła tunel i most. Stając na fragmencie starego mostu w takt szumu wody, czujemy drżenie naruszonej konstrukcji. Dziwne i nieco przerażające doświadczenie. Przejeżdżając przez kolejne tunele, zagłębiamy się w wąwóz Taroko. Krótki przystanek przy niewielkiej zaporze i jedziemy dalej. A to jeden z najpiękniejszych fragmentów wąwozu, tak zwana Grota Jaskółki, obowiązkowy punkt dla każdego turysty. Nazwa może nieco mylić, bo nie jest to grota w rozumieniu wielkiej jaskini, a ścieżka wiodąca wzdłuż wykutej w skale drogi. A dlaczego jaskółki? Skalne wnęki, naturalne jaskinie i łuki to idealne miejsce lęgowe dla jaskółek, które na wiosnę lepią tutaj tysiące gniazd. Wąwóz Taroko to jedna z najważniejszych atrakcji Tajwanu i nie bez powodu. Leżący blisko wschodniego wybrzeża kraju wąwóz przecina góry, tworząc serię zapierających dech w piersiach widoków. A to bez wątpienia jeden z najbardziej spektakularnych fragmentów wąwozu. Park Narodowy Taroko często jest nazywany Wielkim Kanionem Tajwanu, nieoszlifowanym diamentem hrabstwa Hualien lub marmurowym wąwozem. Jest jednym z 8 parków narodowych na Tajwanie. Ten zielony most to początek słynnej drogi Zuilu Old Road. Ze względów bezpieczeństwa wstęp na szlak jest ograniczony do 96 osób dziennie. W przypadku wystąpienia tajfunu lub innej anomalii pogodowej szlak zostaje zamknięty, a zezwolenia automatycznie unieważnione. Stara droga, a właściwie ścieżka, była przez lata jedynym przejściem przez wąwóz. Początkowo szlak miał tylko 30 cm szerokości, ledwo wystarczający na 2 stopy obok siebie. W 1917 roku Japończycy, by usprawnić przerzut wojsk, poszerzyli szlak do 1,5 metra. Jednak do dzisiaj szlak uważany jest za niebezpieczny, a jego przejście za ekstremalne wyzwanie. Tutaj również znajduje się tunel 9 zakrętów. Ta zawiła droga, ostrymi zakrętami wbijająca się w marmurową górę, zawieszona wysoko nad przełomem rzeki, to jedno z najefektowniejszych, a zarazem najpopularniejszych fragmentów drogi. Długo spacerujemy po krawędzi wąwozu, podziwiając niezwykłe formacje skalne. Czas jednak jechać dalej. Zatrzymujemy się w Tien Chiang Recreation Area.
Jest to największy teren rekreacyjny w rejonie wąwozu Taroko i większość turystów odwiedzających park zatrzymuje się tutaj na posiłek lub nocleg. A to nie jedyny atut tego miejsca. Po drugiej stronie rzeki, na wzgórzu, znajduje się świątynia Xiantge. A kiedy staniemy u podnóża 7-piętrowej pagody, zobaczymy wspaniałą panoramę doliny. Będąc już tylko kilkanaście kilometrów od wschodniego wybrzeża, postanawiamy jechać dalej, przebijając się przez jedno z 4 pasm górskich przecinających Tajwan z północy na południe. I do dzisiaj zastanawiamy się, czy był to dobry pomysł. Noc, deszcz, nieskończona liczba zakrętów wijącej się drogi, zawieszonej nad przepaściami i gęsta mgła przyprawiała nas o zawał serca. W ciszy upływają kolejne minuty, a drogi nie ubywa. Po 3 godzinach jazdy pierwsze światła cywilizacji. Ulga i nadzieja na zasłużony odpoczynek. Zatrzymujemy się w miejscowości Yuqing w hotelu Tanqiang, który przywitał nas specyficznym rozkładem pokoju. Dopiero rano okazuje się, jak trudno nam było trafić do tego hotelu. Miasteczko Yuqing położone jest nad największym zbiornikiem wodnym na Tajwanie, Sun Moon Lake. Nazwa, jakby się mogło wydawać, wcale nie pochodzi od widoków przywołujących poetyckie i romantyczne sceny z chińskich pejzaży, gdzie obraz gór i wody przedziera się przez mglistą poświatę. Otóż na środku tego pięknie położonego jeziora górskiego znajduje się wyspa Lalu, rozdzielająca jezioro na 2 części. Część w kształcie półksiężyca i część w kształcie okrągłego słońca. Wczesnym rankiem jezioro niemal zawsze pokrywa senna, cienka mgiełka. Gdy słońce wschodzi, zamglone jezioro powoli odsłania kontury brzegów. Woda w Sun Moon Lake jest czysta i zazwyczaj spokojna, bez względu na porę dnia czy roku, aurę słoneczną czy pochmurną. O zmierzchu zmieniają się tylko barwy, malowane niewidzialną ręką na złotawy kolor. Ze względu na swoje piękno, obszar jeziora został uznany za jedną z największych atrakcji widokowych Tajwanu. Jesteśmy przed świątynią Wenwu. Po przejściu głównej bramy stajemy oko w oko z cynobrowymi lwami. W okresie okupacji japońskiej nad brzegiem jeziora znajdowały się 2 świątynie. Ale kiedy poziom wody podniósł się po zbudowaniu przez Japończyków tamy, świątynie zostały usunięte. Japońska firma zapłaciła odszkodowanie, a zarządcy świątyni postanowili zbudować jedną, nową świątynię. W rezultacie powstała dzisiejsza świątynia Wenwu. Architektura świątyni nawiązuje do stylu pałacowego północnych Chin. Jest to duża i imponująca konstrukcja z 3 oddzielnymi salami. Na drugim piętrze holu głównego znajduje się kapliczka poświęcona pierwszemu przodkowi Kaiji i bogu literatury. Centralna sala poświęcona jest bogu wojny, sala tylna Konfucjuszowi. W czasach dynastii Ming i Qing świątynie Wenwu cieszyły się patronatem osób pragnących zdać egzaminy cesarskie, które były podzielone na egzaminy cywilne i wojskowe.
Do dnia dzisiejszego urzędnicy państwowi składają tu ofiary Bogu cywilnemu, a policjanci Bogu wojennemu. Wchodząc do azjatyckich świątyń, bardzo często mamy problem z określeniem przynależności religijnej. Dla przeciętnego turysty świątynie Dalekiego Wschodu są łudząco podobne do siebie. A jednak w świątyniach buddyjskich znajdziemy liczne przedstawienia Buddy. Świątynia taoistyczna to pełen miks tego, co kojarzy nam się ze wschodem. Lampiony, kwiaty, wstążki, pachnące kadzidła, posągi demonów, zwierząt, handlarzy, żeglarzy i figurki przedstawiające motywy chińskich legend. Świątynia konfucjańska to zazwyczaj skromniej dekorowany budynek, wzniesiony na cześć Konfucjusza. W jego wnętrzu na pewno znajdziemy posągi i obrazy Konfucjusza. Musimy jednak pamiętać, że wszystkie nurty religijne w zadziwiający sposób potrafią się przenikać, czego przykładem jest ta świątynia. Sejong-zeng to kolejna pięknie położona świątynia na wzgórzach nad jeziorem. Została wzniesiona w miejscu znalezienia szczątków wybitnego mnicha buddyjskiego. Kilkaset metrów dalej wznosi się pagoda Sien, zbudowana przez zmarłego prezydenta Chiang Kai-sheka dla uczczenia pamięci swojej zmarłej matki. Ma 46 metrów wysokości, a jej szczyt wznosi się 1000 metrów nad poziomem morza. Opuszczamy okolice jeziora. Ruszamy na południe do słynnego regionu uprawy herbaty Oolong. Po drodze zatrzymujemy się przy ryżowym poletku, by z bliska zobaczyć dojrzewające kłosy. Jesteśmy w regionie Alishan. W okresie okupacji japońskiej wycinano tu najcenniejsze gatunki drzew, jak czerwone i żółte cyprysy, i wywożono do Japonii z przeznaczeniem na budowę tamtejszych świątyń. Dzisiaj świeże, chłodne powietrze i górskie krajobrazy Alishan przyciągają turystów chcących odpocząć od zgiełku miast zachodniego wybrzeża i poznać tajniki słynnej herbaty Oolong. Ciekawość przywiodła nas do sklepiku, gdzie zostajemy zaproszeni na ceremonię parzenia i degustację słynnej niebiesko-zielonej herbaty. Jej zapach jest bardzo intensywny, przyjemnie słodki, z mleczną nutą i delikatnymi prażonymi tonami. Dobrze wiedzieć, bo popijając nie udało nam się wyczuć tych subtelności. Całe życie człowiek się uczy. Oolong tea, green tea. Mamy trochę szczęścia. Mijając kolejne zielone herbaciane kobierce pokrywające wzgórza, natrafiamy na producenta herbaty. I może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie oryginalny sposób wytwarzania tajwańskiego oolonga. Proces oolonga składa się z wielu etapów, a więdnięcie jest pierwszym w procesie produkcji zaraz po zerwaniu. Na tym etapie nadmiar wody jest usuwany z liści albo przez wystawienie ich na działanie słońca, albo przez pozostawienie ich w chłodnym, przewiewnym pomieszczeniu. Następnie w celu utlenienia albo inaczej oksydacji liście są obijane, zazwyczaj poprzez potrząsanie na bambusowej tacy.
Najlepszym przykładem oksydacji, jeśli chodzi o żywność, jest ciemnienie przekrojonego jabłka. Podobnie jest z herbatą. By przyspieszyć oksydację, wykonuje się ugniatanie, zwijanie, rozrywanie i kruszenie. Cały proces jest bardzo żmudny. Już na tym etapie listki zaczynają się zwijać. Następnie, by przerwać proces utleniania, liście podpraża się w wysokiej temperaturze i ponownie roluje, skręca i formuje do ostatecznej postaci. Ciekawostką jest to, że od niepamiętnych czasów rolnicy używają do formowania liści herbaty olejów i wosków roślinnych. Dzięki nim liście nie przyklejają się do siebie, herbata nie pochłania wilgotności z otoczenia i ma dłuższy okres trwałości. A to widok, o którym marzyliśmy. Dzięki uprzejmości pracowników przetwórni trafiamy na pole herbaciane, gdzie odbywa się zbiór herbaty. Jak się okazuje, ulung zawdzięcza swój smak nie tylko oryginalnemu procesowi obróbki, ale przede wszystkim specyficznemu mikroklimatowi. Alishan to jeden z zimniejszych i nieustannie wilgotnych rejonów Tajwanu. Tutaj kropelki deszczu wymieniają się z gęstymi mgłami. Do tego przychodzi wysokość i przepis na wyjątkową herbatę gotowy. Ulung zbiera się znacznie później niż listki na herbatę zieloną. Dzięki temu liście rosną wystarczająco duże i mocne, aby można je było zwijać podczas przetwarzania. I jeszcze jedna ciekawostka. Największą renomę uzyskały plantacje krzewów herbacianych, na których dominuje odmiana Four Seasons. Plantatorzy na ogół nie są szczęśliwi, gdy ich rośliny atakują nieproszeni goście – owady. Jednak w tej okolicy lokalni producenci ulung co roku z niecierpliwością czekają na jednego z nich. Chodzi o małe cykady, które podczas ogryzania wzbogacają listki roztworem, który sprawia, że powstający z nich ulung jest absolutnie wyjątkowy. Tajwan nie jest dużą wyspą. To sprawia, że bez problemu można przejechać cały kraj w kilka godzin, pod warunkiem, że ominiemy górzystą wschodnią część wyspy. Zjeżdżamy na zachodnie niziny, które przecina sieć autostrad. Wieczorem jesteśmy na przedmieściach Kaohsiung. Bezbłędnie trafiamy do zarezerwowanego wcześniej hotelu. Chwila odpoczynku, toaleta i ruszamy zobaczyć miasto. Nie bez powodu zatrzymaliśmy się w hotelu tuż przy Formosa Boulevard. Właśnie tutaj znajduje się największe szklane dzieło sztuki. I wcale nie w muzeum, a na stacji metra Formosa Boulevard Station. Stacja została uznana za jedną z najpiękniejszych stacji metra na świecie. Czy słusznie? A to drugi powód, dla którego wybraliśmy taką lokalizację hotelu. Niedaleko stąd znajduje się jeden z największych targów nocnych – Kaohsiung Night Market. I ponownie nie możemy się zdecydować, co zjeść. Im dłużej chodzimy, tym trudniejszy staje się wybór. A jest w czym wybierać. Owoce, pieczone ośmiornice, smażone kraby, nadziewane pierożki bawan, słodkie bułeczki wypiekane na wewnętrznej ścianie pieca, czy smażone tofu z daksi, którego zapach wypełnia cały targ. Dla lubiących poeksperymentować jest i mużdżak. Najprawdopodobniej wieprzowy, bo na Tajwanie króluje buddyzm, który zabrania zabijania bydła.
Nie mogło zabraknąć sklepików i stoisk ze słynną herbatą oolong, gdzie ceny są znacznie niższe niż w regionach ich produkcji. Syci, pełni wrażeń i potwornie zmęczeni po północy wracamy do hotelu. Wstajemy wcześnie rano, szkoda nam każdej minuty, a przed nami kolejny dzień pełen atrakcji. Wczoraj, kiedy wjeżdżaliśmy do miasta, naszą uwagę przykuł imponujący wieżowiec. Postanawiamy więc z jego perspektywy spojrzeć na miasto. Przed nami, a właściwie nad nami, Tantex Sky Tower, najwyższy wieżowiec w mieście Kaohsiung. Budynek ma 85 pięter i 347 metrów wysokości. Tantex Sky Tower został oficjalnie otwarty w 1997 roku. Do czasu wybudowania Taipei 101 był najwyższą budowlą na Tajwanie. Błyskawicznie wjeżdżamy na taras widokowy na 295 metrze. Niestety widok nas rozczarował. Owszem, jest wysoko, nawet bardzo wysoko, ale trudno w panoramie miasta wyszukać charakterystycznych miejsc. I tak, jak przeczytamy w internecie, ta 3-milionowa metropolia położona nad Morzem Południowochińskim to ważny ośrodek gospodarczy i największy port handlowy Tajwanu. Patrząc z tej perspektywy, mamy wrażenie, że Kaohsiung to tylko port. Idąc na parking, wchodzimy do świątyni. Bez zaskoczenia. Jest barwnie, bogato i pusto. A to chyba najpopularniejsze miejsce wśród mieszkańców i turystów Lotus Lake. Swoją nazwę zawdzięcza licznym kwiatom lotosu. Na brzegu jeziora, oprócz licznych sklepików i restauracji, uwagę przyciąga ponad 20 świątyń, których obraz może nas zaskoczyć. Przed nami pagoda Smoka i Tygrysa, która wygląda niczym fragment wesołego miasteczka rzuconego na wodę. Aby wejść do świątyni, trzeba przejść po moście z 9 zakrętami, które mają zniechęcić duchy, bo te poruszają się tylko w linii prostej. Wchodząc przez paszczę smoka, w ciele którego znajdziemy wiele malowideł zarówno buddyjskich, jak i taoistycznych, przedostajemy się do 7-piętrowej pagody, z której rozpościera się widok na jezioro i zygzakowaty most. Pagody są dosyć nowe, zostały ukończone w 1976 roku i są przedłużeniem świątyni, która znajduje się na lądzie. Jeszcze kilka zdjęć i idziemy dalej. Przed nami kolejna baśniowa budowla. Taoistyczna świątynia wiosny i jesieni. Podobnie jak pagody Smoka i Tygrysa, świątynia jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Została zbudowana w 1953 roku.
Przez pysk wchodzimy do środka wijącego się smoka. Papierowy kubek, otworzyć sobie, nalać wody. I się... a potem wyrzucić. Pawilon 5 mil, zamykający biały most wchodzący w głąb jeziora. A komu będzie mało baśniowych budowli, może jeszcze obejrzeć jedno taoistyczne bóstwo, tym razem ciemnego nieba. Wewnątrz olbrzymiego posągu znajduje się kilkupoziomowa świątynia. To jednak jeszcze nie koniec spotkania z tajwańskimi świątyniami. To, co oglądaliśmy do tej pory, to świątynne pagody i nad wyraz realistyczne przedstawienia mitów i bóstw. Główne świątynne pawilony znajdują się po drugiej stronie ulicy i to one są sercem całego kompleksu. Dla każdego, kto nie został wychowany w kulturze buddyjskiej, obszar ten daje poczucie parku rozrywki z wieloma barwnymi stworzeniami, mitycznymi bogami i atrakcjami kultury tajwańskiej. A my chyba nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś tak szalonego, nienaturalnego i obcego krajobrazowo. A jednak widok ten na długo pozostanie w naszej pamięci i prawdopodobnie zawsze na kolejne świątynie spojrzymy z perspektywy świątyń z nad jeziora lotosów. Wydawać by się mogło, że to już kres wyobraźni Tajwańczyków. Nic bardziej mylnego. Jedziemy na północ miasta, by zobaczyć kolejną niezwykłą budowlę. Może jeszcze jest tej książeczce, przepacz strona po stronie. Jesteśmy w wielkiej krainie Buddy. Tak nazwano najstarszy fragment świątyni Fo Guangshan, która mieści 480 posągów Buddy. W centrum założenia znajduje się 40-metrowej wysokości Wielki Buddha, który niegdyś był najwyższym posągiem Buddy w Azji Południowo-Wschodniej. Jego podniesiona prawa ręka w symbolicznym geście ofiarowuje światło światu. Lewa w geście powitania zaprasza wszystkich do krainy pokoju. Jednak to tylko fragment olbrzymiego kompleksu świątynnego zbudowanego w 1967 roku za pieniądze pochodzące ze sprzedaży świątyni w centrum miasta, która nie mogła już pomieścić wiernych. Pomimo swoich rozmiarów w 1997 roku świątynia Fo Guangshan została częściowo zamknięta, aby zapewnić mnichom odosobnione miejsce do medytacji i innych praktyk buddyjskich. Idziemy dalej, mijając kolejne place i bramy. W końcu naszym oczom ukazuje się imponujących rozmiarów ścieżka Buddy, po bokach której znajdują się korytarze ozdobione nazwiskami darczyńców. Wzdłuż korytarzy wznosi się 8 strzelistych pagód, każda o 7 kondygnacjach. Na końcu założenia wybudowano imponujących rozmiarów centrum pamięci Buddy, w której obok zęba Buddy znajduje się wiele buddyjskich artefaktów ofiarowanych przez różne kraje oraz galeria sztuki prezentująca poetykę, kaligrafię, instrumenty religijne i antyki. Nad centrum pamięci wznosi się posąg wielkiego Buddy. Ma 108 metrów wysokości wraz z podstawą.
Posąg wykonany jest z 1872 ton brązu i jest najwyższym siedzącym Buddą z brązu na świecie. Wracamy do miasta. Wydawać by się mogło, że na dzisiaj mamy dosyć świątyń, a jednak wabieni śpiewami wchodzimy do kolejnej. Po duchowej uczcie czas na posiłek. Nie mamy czasu przebierać w menu. Zamawiamy więc sprawdzone już potrawy. Pierożki smażone na głębokim tłuszczu i zupę miso, wywodzącą się z Japonii. Co prawda nie jesteśmy zwolennikami tofu, którego w zupie jest sporo, ale jest wyjątkowo syta i smaczna. To przykład, jak kuchnia tajwańska jest różnorodna, a wpływy chińskie i japońskie szczególnie widoczne. Już ten ktoś kończy. Jest już ciemno, musimy jednak trzymać się naszego planu. Przed nami 350 kilometrów. Wracamy na północ wyspy, płaską, niczym stół zachodnią częścią wyspy. Po północy jesteśmy na miejscu. Przed nami Tajpej, jedna z najbardziej tajemniczych metropolii Dalekiego Wschodu. Wszyscy latają do Bangkoku, Singapuru, wiele osób odwiedza Tokio, Hongkong i Kuala Lumpur, ale Tajpej? Jutro zobaczymy to miasto, a teraz czeka na nas kolejna atrakcja. Jak się okazuje, nocleg może być taką samą przygodą jak jedzenie, zakupy czy zwiedzanie. Szczególnie jeżeli zdecydujemy się na wynalazek o nazwie hotel kapsułowy. Zazwyczaj kojarzymy takie hotele z Japonią i słusznie, ale hotele kapsułowe znajdziemy w większości zamożnych państw wschodu, a teraz nawet i w Polsce. Spaliśmy już w takich hotelach w Japonii i Korei Południowej. A jak wygląda kapsułowy hotel na Tajwanie? Po pierwsze, nie jest to wielkie pomieszczenie, w którym znajduje się kilkanaście czy kilkadziesiąt kapsuł, a zamykany pokój, w którym mieszczą się 4 oddzielnie zamykane kapsuły, co pozwala w jednym pokoju spać z osobami obcymi, dając każdej z nich poczucie intymności. Po drugie, tajwańskie kapsuły to prawdziwy high-tech. Telewizja, klimatyzacja, sprzęt stereo, przygaszone światło itd. Ubrania możemy pozostawić w zamykanych szafkach w innym pomieszczeniu, nie zagracając własnego minimalistycznego pokoiku. Wielu z nas wydaje się, że takie hotele powstały ze względu na dużą liczbę ludności i sporą gęstość zaludnienia w miastach oraz wysokie ceny nieruchomości. Jest drogo, nie ma miejsca, więc śpią w kapsułach. Nic bardziej mylnego. Korzystają z nich głównie ci, którzy się w mieście, nazwijmy to, zasiedzieli i nie zdążyli na powrotny pociąg do domu lub turyści, jak my z ciekawości. Rano wstajemy jak nowonarodzeni. Zmęczenie pozostawiliśmy w całkiem wygodnych kapsułach. Bez zdziwienia spoglądamy zza hotelowych szyb. Klasyczna wschodnia metropolia. Chaotyczna zabudowa kilkupiętrowych budynków, krytych blachą falistą, poprzetykana wyższymi bez wyrazu blokami, a pomiędzy nimi billboardy i zatłoczone ciasne ulice.
Pozostawiamy plecaki w hotelu i jedziemy oddać samochód. Po raz kolejny udało nam się wpisać w sposób jazdy Azjatów i oddać samochód bez najmniejszej rysy. Wypożyczalnia to właściwie garaż na ruchliwym skrzyżowaniu. Nie przeszkadza to jednak Tajwańczykom sprawnie załatwić formalności. Z ciekawostek dostaliśmy kilkustronicowy wydruk punktów poboru opłat, przez które przejechaliśmy. Tych punktów było ponad 600. Imponujące. Na szczęście to tylko 200 zł dodatkowych opłat. Pieszo ruszamy w stronę metra, mijając kolejne barwne świątynie. Podobno Tajpej ma w sobie coś z Seulu, coś z Bangkoku, coś z Tokio. To metropolia dla tych, co lubią wielkie azjatyckie miasta z charakterem. Czy rzeczywiście takie jest Tajpej? Zobaczymy. Jeszcze kilka informacji i z uznaniem patrzymy na społeczną dyscyplinę. Czy my, Europejczycy, kiedykolwiek będziemy potrafili tak współdziałać? A wydawać by się mogło, że to takie proste i logiczne. W metrze nie ma mowy o jedzeniu czy piciu. Za złamanie zakazu grożą surowe kary do 1500 zł. A gdzie najczęściej wysiadają turyści? Oczywiście na stacji tuż pod Tajpej 101. To bezapelacyjny symbol miasta, najwyższy drapacz chmur w Tajwanie i synonim nowoczesnej myśli technologicznej. To 10. z najwyższych wieżowców świata. Jednak w 2004 roku, kiedy zakończono budowę, przez 6 lat szczycił się tytułem światowego rekordzisty, zanim stracił go w 2010 roku na rzecz wybudowanego w Dubaju wieżowca Burcz Khalifa. Kupujemy bilety na wjazd na taras widokowy i czekamy na swoją kolej. W wieżowcu znajdują się nie tylko biura i taras widokowy, ale także mnóstwo luksusowych sklepów, butików, kompleksu Tajpej 101 Shopping Mall. Czas wyruszyć w podniebną podróż. Sprawdzenie biletów i kiedy wyciągnęliśmy kamerę, byliśmy już na górze. Czy to za sprawą superszybkich wind, które w 37 sekund wywożą pasażerów na 89 piętro? Z tej perspektywy zdecydowanie łatwiej ogarnąć wielkość miasta. Miasto zostało założone w 1708 roku przez imigrantów z południowo-wschodnich prowincji chińskich. W wyniku I wojny chińsko-japońskiej dostało się w ręce Japończyków, którzy je zmodernizowali. Po II wojnie światowej Tajpej powróciło pod rządy chińskie. Po przejęciu władzy w Chinach przez komunistów Tajpej stało się stolicą emigracyjnego rządu Chiang Kai-sheka i przeżyło duży napływ imigrantów. Obecnie Tajpej jest największym ośrodkiem gospodarczym Tajwanu. Miasto jest międzynarodowym ośrodkiem handlowym i miejscem organizacji światowych targów informatycznych. Wróćmy jednak do samej wieży. Mierząca ponad 500 metrów wysokości wieża składa się ze 101 kondygnacji nad ziemią i 5 pięter podziemnych. Jest to jeden z najbardziej nowatorskich wieżowców na świecie. Jego konstrukcja ma wytrzymać nawet najsilniejsze trzęsienia ziemi. W związku z czym nic nie pozostawiono przypadkowi. Budynek posiada wewnętrzny rdzeń pełniący rolę kręgosłupa, pozwalający mu w miarę potrzeb odchylać się, ale nie złamać. Jednak trzęsienia ziemi to nie jedyne naturalne zagrożenie. Każdego lata nad położony w pobliżu równika Tajwan nadciągają potężne huragany, które z łatwością mogą doprowadzić wieżowiec do niekorzystnego kołosania, co u ludzi przebywających wewnątrz wywołuje objawy choroby lokomocyjnej. Opracowano więc rozwiązanie niestosowane nigdzie wcześniej, a przynajmniej nie na taką skalę. Na potrzeby Tajpej 101 zaprojektowano olbrzymi, dynamiczny eliminator drgań o wadze 660 ton.
Olbrzymia metalowa kula zawisła 380 metrów nad ziemią na 10-centymetrowej grubości stalowych linach. Gdy wiatr bądź fala sejsmiczna próbuje odchylić wieżowiec w jedną stronę, amortyzator przesuwa się w przeciwnym kierunku, wymuszając powrót sił działających na budynek do stanu równowagi. O tym, jak działa ten system, już kilka razy mogli się przekonać turyści. 20 kwietnia 2015 roku Tajwan nawiedziło trzęsienie ziemi, a turyści, ledwo stojąc na nogach, ze spokojem robili sobie zdjęcia wielkiej kuli, która stabilizowała budynek. Ale jak to zwykle bywa, kij ma dwa końce. Tajpej 101 ze względu na masę budowli posadowioną tuż przy uskoku tektonicznym spowodowała znaczny wzrost mikrowstrząsów, nienotowanych wcześniej w tym rejonie. Idziemy jeszcze wyżej. Na wysokości 392 metrów nad ziemią znajduje się zewnętrzna platforma widokowa. Pomimo nowości technicznych nie mogło, jak to w Azji bywa, zabraknąć odniesień do wierzeń, skojarzeń i przesądów. Wieża podzielona jest na 8 segmentów, z których każdy liczy 8 pięter. W chińskim kręgu kulturowym liczba 8 kojarzy się z dostatkiem, powodzeniem oraz szczęściem. Kształt i proporcje segmentów tworzą skojarzenia między innymi z pagodą, jako elementem łączącym niebo i ziemię. A to jeszcze jedno miejsce, które wywarło na nas olbrzymie wrażenie. Rzeźby wykonane z koralowca o bezcennej wartości. Oglądając te rzeźby, należy wspomnieć o historii większości wybitnych dzieł sztuki znajdujących się na Tajwanie. Kiedy w 1948 roku w Chinach Chiang Kai-shek przegrywał toczącą się wojnę domową z komunistami, zaczął planować wycofanie się na Tajwan. Jednak nie zamierzał odejść z pustymi rękami. Zabrał ze sobą chińskie rezerwy złota oraz najcenniejsze dzieła sztuki, które tylko dało się zapakować na statki. Efekt widać przed nami. Trudno oderwać wzrok, patrząc na kunszt artystów pracujących w tak kruchym materiale, jakim jest koralowiec. Wracamy na ziemię. Teraz możemy docenić szybkość wind. Jeszcze raz podnosimy wzrok, aby docenić ten cud współczesnej architektury. Ponownie zagłębiamy się w otchłań tuneli metra. Wysiadamy w dzielnicy Zhongzheng, w której mieści się większość krajowych budynków rządowych Republiki Chińskiej Tajwanu, w tym kancelarii prezydenta. Jednak nie urzędy przyciągają tu turystów, a Plac Wolności, obejmujący swym zasięgiem niemal 240 000 metrów kwadratowych powierzchni. Nazwa placu przypomina ważną historyczną rolę, jaką odegrał w przejściu Tajwanu z rządów jednej partii do nowoczesnej demokracji w latach 90. Nasz spacer po placu rozpoczynamy od Liberty Square Arch. To tradycyjna w swojej formie chińska brama, stanowiąca doskonałą ramę do pamiątkowego zdjęcia. Szczególnie teraz, o zachodzie słońca. Plac Wolności regularnie służy jako miejsce masowych zgromadzeń na Tajwanie. To tutaj odbywają się ceremonie na czerwonym dywanie, kiedy prezydent Tajwanu wita zagranicznych dygnitarzy.
Tłumy gromadzą się na placu przez cały rok na plenerowych festiwalach i koncertach. Wspinając się po monumentalnych schodach, wchodzimy do Narodowej Hali Pamięci Chiang Kai-sheka, wzniesionej ku pamięci prezydenta Republiki Chińskiej. Stopni jest 89, tyle, ile lat miał prezydent w czasie śmierci. Przyglądając się zmianie warty, kilka słów o Chiang Kai-sheku. Urodził się w Chinach, syn handlarza solą, marzył jednak o karierze wojskowej. Wyjechał więc do Japonii na studia. Wrócił jednak do Chin, żeby wziąć udział w rewolucji. Pokonany ucieka na Tajwan, a wraz z nim niemal 2 miliony Chińczyków. Chiang Kai-shek, uznający się nadal za przywódcę Chin, tworzy na Tajwanie rząd, odbierając rodowitym mieszkańcom Tajwanu niemal wszystkie prawa. Bezlitośnie tępi lokalną kulturę, zakazuje języka tajwańskiego, więzi opozycjonistów. Pomimo tego oraz dzięki pomocy USA, Tajwan staje się jednym z azjatyckich tygrysów gospodarczych. Jednak rozluźnienie restrykcyjnej polityki następuje dopiero po śmierci Chianga w 1975 roku. Ściągnięcie flagi narodowej z masztu zwiastuje koniec dnia. To jednak nie koniec naszej podróży po stolicy Tajwanu. Metro w Tajpej uważane jest za jedno z najnowocześniejszych na świecie. 131 stacji obsługuje 2 miliony pasażerów dziennie. Metro zapewnia bezpłatny dostęp do sieci komórkowych i połączenia Wi-Fi na wszystkich stacjach, pociągach i tunelach. To wyjątkowo tani środek lokomocji. Za 2 zł można przejechać sporą część miasta, za 5 prawie całe. Żetony kupuje się na określoną trasę. Jeżeli nagle zmienimy zdanie i pojedziemy dalej, na końcu trasy musimy dopłacić. A to świątynia Longshan. Ozdobna brama z neonem zaprasza do środka. Przejście przez bramę przenosi nas do innego świata. Nagle milknie miejski zgiełk. Świątynia promieniuje jakąś niewidzialną energią, siłą spokoju. Wszelkie odgłosy miasta pochłania kojący szum wodospadu. Wchodzimy do środka. Szum wodospadu pozostaje gdzieś z tyłu. Dziesiątki wiernych, trzymając w dłoniach świece, w skupieniu modlą się, okadzając aromatycznym dymem z kadzidełek. Świątynię zbudowali w XVIII wieku osadnicy z prowincji Fujian. Według legendy wzniesiono ją w miejscu, gdzie jeden z nich zawiesił na drzewie amulet buddyjskiej bogini miłosierdzia, litości i płodności. Ozdoba zaczęła promieniować ostrym światłem, przez co ludzie uznali to miejsce za święte i wznieśli na cześć bogini świątynię. Choć formalnie poświęcona jest buddyjskiej bogini, stanowi również miejsce kultu dla taoistów i konfucjanistów. Przechodzimy na kolejny dziedziniec. Tutaj zapach dymu miesza się z ostrym aromatem żarzących się świec.
Sama świątynia wygląda jak nierzeczywista, jak jakaś mara wyłaniająca się ze snu. Nad nami spiczaste, wygięte daszki, czerwone ceglane dachówki i boskie zdobienia. Smoki spoglądające z dachu na wiernych z powyginanymi ogonami i długimi wąsami. Ze względu na częste katastrofy naturalne świątynia była kilkakrotnie przebudowywana. W 1945 roku została doszczętnie zniszczona podczas bombardowania miasta przez Amerykanów i po wojnie odbudowano ją od podstaw. Świątynia stanowi jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc kultu w Tajpej. I kolejny kulinarny eksperyment. Popularna na Dalekim Wschodzie pikantno-kwaśna zupa z tofu, czyli z prasowanego twarogu, który jest otrzymywany z mleka sojowego. Powoli dobiega końca nasza podróż po Tajwanie, który mile nas zaskoczył. To jedno z tych państw, gdzie niemal idealnie przeplata się atmosfera Dalekiego Wschodu z wygodami, jakie niesie cywilizacja. Ta niewielka wyspa o powierzchni 1/10 obszaru Polski i populacji liczącej 23,5 miliona osób potrafi zauroczyć każdego turystę. Nic więc dziwnego, że region ten cieszy się sporym zainteresowaniem mniej i bardziej wprawionych podróżników. Mam jednak wrażenie, że Tajwan pozostaje na uboczu turystycznych szlaków. Czy słusznie? Zdecydowanie nie, bo nie wiem, czego można by oczekiwać więcej. Może tylko plażowania?